Są takie skróty literowe, które część z nas przyprawiają o szybsze brzmienie serca. Na przykład PUK, FBI, albo LSD, albo PiS, albo HIV, albo AMG, albo GTI, albo RS. A jak do tych literek RS dołożymy jeszcze cyfrę 5, to nie tylko jest przyspieszone bicie serca, ale fani Audi mdleją. Tada! W dodatku to nie jest zwykłe RS5 Sportback. Zaraz więcej o tym opowiemy. Od kilku miesięcy do RS4 i RS5 można zamówić jeden z dwóch pakietów, albo Competition, albo Competition Plus. W naszym wypadku to Competition Plus i nigdzie na całym samochodzie, na jego karoserii nie znajdziecie najmniejszego szczegółu, najmniejszego znaczka Competition Plus, bo inaczej niż w BMW nie chodzi tutaj o podniesienie mocy, ta jest ta sama. Nie chodzi o to, żeby newtonometrów było więcej, jest ich tutaj tyle samo, co w normalnym RS5 Sportback. Pakiet Competition Plus polega na kilku zmianach stylistycznych na zewnątrz i w środku oraz na zmianach mechanicznych. Zaczynając od stylistycznych, mamy tutaj pakiet Black z połyskiem, czyli mamy czarne na przykład obramowania szyb, mamy wszystkie czarne akcenty, mamy czarny grill, a nawet czarne logo z przodu i z tyłu. Oprócz tego przyciemniane biledowe reflektory Matrix. Felgi niestety, te, które mamy w Competition Plus, czarne już nie są, co z tym lakierem za dodatkowe 8000 zł nieco psuje efekt, bo gdyby były całe czarne, to mielibyśmy naprawdę niezłego gangusa. Natomiast czerwone zaciski hamulców są opcjonalne. Natomiast znacznie istotniejsze są zmiany mechaniczne. I tak na przykład w Competition Plus dostajecie zawieszenie sportowe RS Pro. Co to znaczy? To znaczy, że standardowa RS5 jest od A5 o centymetr niższa, ale to z RS Pro jest już niższe o centymetr od RS5, czyli o 2 cm od A5, ale jest regulowane ręcznie, więc możecie je sobie dodatkowo, jadąc na tor, obniżyć o 1 cm, czyli macie samochód o 2 cm niższy od RS5 klasycznego i o 3 cm niższy od A5. Jednocześnie można tutaj zmieniać sobie siłę dobicia i odbicia. Ale w naszym egzemplarzu nie ma tego zawieszenia, tylko za 11 300 jest jeszcze zawieszenie RS Plus z Dynamic Ride Control, które się nie obniża, nie podnosi, niczego manualnie się nie reguluje, tylko wciska się przycisk i wtedy mamy albo twardsze, albo bardziej miękkie to zawieszenie. Inna zmiana to skrzynia biegów pozostała ta sama, czyli dalej mamy 8-biegowego Tiptronika, ale zmieniono mu oprogramowanie, tak żeby samochód lepiej przyspieszał i żeby w każdym z trybów różnice pomiędzy działaniem skrzyni biegów były jeszcze większe. Zmieniono wydech taki na RS Sport, poznać można go po takich czarnych, matowych końcówkach, podobno lepiej brzmi. Żeby lepiej brzmiał również w środku, zmieniono wygłuszenie pomiędzy komorą silnika a kabiną. Jest go aż o 8 kg mniej niż w zwykłym RS5, dzięki czemu wrażenia słuchowe mają być lepsze. Zmieniono również oprogramowanie, tak można powiedzieć, albo inaczej, delikatnie przebudowano tylny mechanizm różnicowy po to, żeby samochód był bardziej nadsterowny, żeby miał tutaj preferencję tyłu, bo jak wiemy, wszystkie RS-y raczej prowadzą się dosyć łagodnie na torach i w zakrętach, bardziej jak samochody typu WRC, gdzie ten rozkład powinien być taki tego momentu, żeby samochód nie wpadał w poślizg i nie zamiatał tyłem, a tutaj ma być tak, że jednak zanieść tyłkiem będzie można. No i wisienka na torcie, czyli prędkość maksymalna. W przypadku BMW M3 mogą Wam ją podnieść w fabryce do 270 km na godzinę, jeżeli przejdziecie przez specjalne szkolenie. Tutaj w momencie, kiedy zamawiacie sobie pakiet Competition Plus, dostajecie limit na wysokości 290 km na godzinę. Oczywiście tak samo jak zwykła RS5, ta też jest troszkę dłuższa od A5 i troszkę szersza. Wymagało poszerzenia błotników o 15 mm z każdej strony, ponieważ mamy większy rozstaw kół, no i sama opona jest szersza, a samo koło ma większą średnicę. Jeżeli chodzi o walory praktyczne, to bagażnik wygląda w ten sposób, a ile ma litrów, ile tu można do niego zapakować i jak jest rzeczywiście praktyczny, możecie sobie sprawdzić, klikając w ten materiał tutaj, bowiem on niczym się nie różni od bagażnika w A5, ma dokładnie identyczną pojemność i w tym materiale, testując A5 w dieslu, pokazywaliśmy zarówno bagażnik, jak i tylną kanapę. Ta jest dokładnie identyczna również w RS5, więc nie będziemy teraz tego sprawdzali, nie będę tutaj się męczył. Obejrzyjcie sobie nasz test z A5. Jeżeli chodzi o motor, to nic tutaj się nie zmieniło.
Nie ma więcej mocy, nie ma więcej newtonometrów. Nadal jest to ta sama jednostka opracowana z Porsche o pojemności 2,9 litra V6 biturbo, która generuje 450 koni i 600 newtonometrów. Skrzynia, jak już powiedziałem, Tiptronic 8-biegowa, tylko ze zmienionym specjalnie z myślą o Competition Plus oprogramowaniem. A jak brzmi z tym nowym wydechem i z brakiem 8 kg wygłuszenia pomiędzy komorą a kabiną? Ano tak. Gdzie jest właściciel tego psa? I szczerze mówiąc, brzmi lepiej niż M3 ze standardowym wydechem. Natomiast za 2 tygodnie na kanale będzie M3 w Competition, w kombi i ze specjalnym pakietem M Performance, M Parts, gdzie jest też akcesoryjny wydech tytanowy za 38 000 złotych i zobaczycie sobie i porównacie, jak brzmi, zestawiając go z RS5, również ze sportowym wydechem. Oczywiście te wrażenia słuchowe będą przyjemniejsze, jak będziecie siedzieli w środku, właśnie przez brak tego dodatkowego wygłuszenia między komorą silnika a kabiną, ale to posłuchacie podczas jazdy. A teraz środeczek. W środku pakiet Competition Plus to też zmiany polegające na tym, że w standardzie dostajecie na przykład wykonane boczki z takiej mikrofibry. To, czyli karbonowy pakiet, jest akurat dodatkowo płatny, ale tego karbonu jest tutaj naprawdę mnóstwo, bo i tutaj na konsoli środkowej i ciągnie się przez całą deskę rozdzielczą i na drzwiach, i nawet z tyłu w drzwiach też jest i on kosztuje dodatkowo ten karbonik 6000 zł. W standardzie natomiast dostajecie na przykład czerwoną niteczkę, a także takie fotele wykonane częściowo ze skóry i częściowo z takiej mikrofibry, która, jak chwali się Audi, jest w dużej mierze zrobiona z odzysku butelek PET, bo jest ich tutaj w tym aż 45%, a w ogóle tego nie czuć, bo jest miękka, przyjemna, ładnie wykonana. No i oczywiście w standardzie są znaczki RS, przypominające Wam, czym jedziecie. Tu RS, tam RS, tu RS. Jak będziecie myśleli o zakupie RS5, nawet nie w Competition Plus, tylko zwykłym w Sportbacku, to musicie, jeżeli jesteście wysocy, zdawać sobie sprawę, że broń Boże nie możecie zamówić szklanego dachu, ponieważ nie ma tu miejsca nad głową. Niestety. O ile fotel jest bardzo wygodny, świetnie trzyma na boczki, te boczki dodatkowo jeszcze można sobie regulować. A, tu ma masaż nawet, orzesz ty, panie kochany. Coż to za wersja jest? No, więc można sobie regulować boczki, można sobie tutaj podparcie pod uda też regulować. Jest wygodnie i tutaj idealnie na wysokości barków wszystko też mnie trzyma. Zagłówek, choć nie jest regulowany, to jest w dobrej pozycji umieszczony, no to niestety ta przestrzeń nad głową wszystko tutaj psuje. Natomiast warto dopłacić zamiast do szklanego dachu do tego karboniku, bo zobaczcie, jak ładnie, estetycznie to wygląda. Nadaje trochę kolorytu, jasności i takiej sportowości temu z reguły czarnemu i smutnemu wnętrzu. No dobrze, tak jak wspomniałem, my tutaj w tej wersji mamy zawieszenie nie to coil over, czyli Sport Pro, RS Pro, tylko mamy to zawieszenie plus Dynamic Ride Control i ono gwarantuje naprawdę, jak na samochód sportowy, wyjątkowy komfort jazdy po dziurach czy po takich płytach, jak teraz jeździmy. Często bywało w samochodach sportowych tak, że musieliście uważać, bo mieliście niski profil opony, duże koło 20 czy 21-calowe i twarde zawieszenie i na takiej drodze traciliście zęby, traciliście kręgosłup, traciliście chęć do życia, a tutaj niczym nie musicie się przejmować i to naprawdę duży plus dla Audi. Natomiast nie wiem, jakby było z tym zawieszeniem sportowym coil over. Podejrzewam, że znacznie sztywniej ze względu na to, że jest i centymetr obniżone względem RS5 i ma tę regulację rebound i tego drugiego bound i ma również możliwość obniżenia, więc z doświadczenia wiem, że takie zawieszenia są dużo sztywniejsze. Więc dopłacenie 11 500 zł tutaj do tego zawieszenia plus RS Plus z Dynamic Ride Control wydaje mi się bardzo dobrym wyborem. Oczywiście tryby mamy 3, Comfort, Auto i Dynamic, ale oprócz tego wprowadzono jeszcze 2 tryby, RS1 i RS2, całkowicie konfigurowalne. Możecie sobie zmienić napęd, zawieszenie, układ kierowniczy, dźwięk silnika i quattro, jak ma działać. I tutaj sobie wówczas nie musicie wchodzić w menu albo nawet pstrykać tutaj Drive Selectem, żeby wejść do tego trybu, tylko pojawił się przycisk na kierownicy, który nazywa się RS i od razu, proszę bardzo, RS1, zmieniają się zegary, RS2
też zaczyna się wyświetlać i samochód zaczyna inaczej jechać. Oprócz tego macie tak zwany RS Monitor, czyli tutaj jak sobie klikniecie, to wyświetla Wam się to, jak poszczególne podzespoły samochodu są rozgrzane. O, hamulce. Zahamowałem teraz ostro i sobie przypomniałem, że zmieniono również oprogramowanie ABS-u w wersji Competition Plus. I teraz ten hamulec jest rzeczywiście ostrzejszy i czujecie, gdy tylko kładziecie nogę na pedale hamulca, że ten hamulec działa inaczej. On jest wręcz zero-jedynkowy. Ja naprawdę go teraz tylko muskam, a czuję definitywnie, jak samochód zaczyna mocno hamować. Więc on jest trochę taki zero-jedynkowy. Ta brutalność nie do końca mi na początku pasowała, potem oczywiście się do tego przyzwyczaiłem i naprawdę, żeby samochód delikatnie hamował, to trzeba z wyczuciem. Więcej takich sportowych wskaźników, które mogą Wam ułatwić życie na torze, znajdziecie tutaj w komputerze pokładowym i na przykład macie wskazania sportowe i tutaj też jest ciśnienie i temperatura opon, ale też ile procent wykorzystujecie mocy i momentu obrotowego. Są też czasy okrążeń, jest też statystyka okrążeń, a nawet pomiar przyspieszenia i to nie tylko od 0 do 100, ale także na ćwierć mili, 1/8 mili i od 0 do 200, więc nie potrzebujecie zewnętrznego urządzenia z GPS-em. Audi samo za Was wszystko pomierzy. Oczywiście jak na RS przystało, jest tutaj Quattro ze sportowym mechanizmem różnicowym, o którym już mówiłem, który jest lekko zmodyfikowany pod kątem uzyskania bardziej tylnonapędowego prowadzenia. Oprócz tego jest też aktywny układ kierowniczy, czyli on zmienia swoje przełożenie zależnie od prędkości. No i tutaj mamy to aktywne, też już wspomniane zawieszenie. Nie ma tu żadnego mild hybryda, żadnych ekologicznych udogodnień, które miałyby sprawić, że będzie palił o 2 łyżeczki stołowe paliwa mniej. W związku z czym za każdym razem, gdy odpuszczacie gaz, a potem kładziecie nogę z powrotem na pedale gazu, wszystko odbywa się bardzo szybko, bardzo sprawnie, w okamgnieniu. Te modyfikacje, które tutaj wprowadzono, głównie jeżeli chodzi właśnie o skrzynię biegów, czyli zmienione oprogramowanie, jeżeli chodzi o ten tylny dyfer, jeżeli chodzi o zawieszenie, ponoć sprawiły, że samochód przyspiesza do setki szybciej o 1/10 sekundy od zwykłego RS5. Dopłacacie 70 000 złotych, bo tyle kosztuje Competition Plus, do tego, żeby być o 1/10 sekundy szybszym w starcie, na przykład na skrzyżowaniu albo od 0 do setki. Natomiast Audi podkreśla, że budując Competition Plus nie myślało głównie o tym, żeby tutaj performance był lepszy, czyli lepsze przyspieszenie na przykład od 0 do setki. Chodziło o to, żeby ten samochód dawał lepsze czucie drogi, żeby lepiej prowadził się w torowych, w skrajnych warunkach, żeby lepiej można było wyczuć, co dzieje się z przednimi kołami, żeby ta nadsterowność zamiast podsterowności się pojawiała i tego typu rzeczy. No niestety na tor go tym razem nie zabierzemy, ale może jeszcze będzie kiedyś ku temu okazja, żeby to sprawdzić, bo jak wiemy, te RS-y na torach nasze, tak jak RS6, tu sobie kliknijcie i obejrzyjcie, były szybkie, ale nie dawały takiej frajdy jak na przykład BM-ki ze znaczkiem M. A to dlatego, że tam mieliśmy tę nadsterowność, trzeba było powalczyć, a ten samochód bardzo precyzyjnie, wręcz jak po torach, wjeżdżał w każdy zakręt i nie dawał się wyprowadzić z równowagi. Ma to swoje wady, ma to swoje zalety. W codziennym użytkowaniu dla amatorów na pewno jest to zaletą. Co ciekawe, zmieniając tutaj ten tylny mechanizm różnicowy nieco, osiągnięto nieco inną dystrybucję mocy pomiędzy przodem a tyłem. Oczywiście ten układ może się zmieniać i to jest tak, że mogę mieć z przodu 60 maksymalnie, wtedy z tyłu mam 40. Co ciekawe, w wersji przed liftingiem było tak, że tam mogłem mieć 70, a tam 30. Więc już tutaj tę podsterowność lekko wyeliminowano, sprawiając, że tam trafi mniej mocy i momentu obrotowego zawsze. A maksymalnie na tyle może być 80%, wtedy z przodu 20, gdzie po poprzedniku to było 85 z tyłu, a 15 z przodu. Ale tak jak mówię, to ma trochę inaczej działać niż w zwykłym RS5, czyli ma być bardziej nadsterownie. Jeżdżę tym samochodem od 4 czy 5 dni i wrażenie w takim codziennym, normalnym użytkowaniu jest takie, że jest znacznie przyjemniejszym daily niż na przykład BMW M3. Ma lepsze zawieszenie dostosowane do tego, jest cichszy, taki spokojniejszy. M3 już jest trochę narwana nawet w takim trybie komfortowym. Tutaj naprawdę ja delikatnie sobie naciskam pedał gazu i on zaczyna od razu przyjemnie, delikatnie odjeżdżać, ale nie robi tego absolutnie wulgarnie. Czujecie, że tam czai się ta moc, ale ta moc nie próbuje Was upokorzyć, nie próbuje Wam wyrwać kierownicy z rąk, nie jest nadpobudliwy, jest po prostu normalnym, miłym, przyjemnym
Audi. No dobra, 125. I przewaga tego auta nad M3 jest też taka, że przy takiej prędkości jest cichsze niż M3. Owszem, teraz jedziemy po betonowej, teraz nie jedziemy po betonowej i teraz znowu jedziemy po betonowej, więc owszem, od kół pochodzi tutaj sporo hałasu, natomiast jest znacznie lepiej wyciszony, jeżeli chodzi o szum powietrza opływającego na nadwozie, pomimo że tutaj mamy drzwi bezramkowe, a w M3 mamy pełne drzwi. Inna rzecz jest taka, że dużo przyjemniej niż w M3 brzmi tutaj silnik. Naprawdę pomogło temu autu usunięcie tych 8 kg wygłuszenia z pomiędzy komory silnika a kabiny, bo słyszycie ten silnik, ale ten dźwięk nie jest uporczywy. Z drugiej strony jadę 127, 125 i silnik ma tylko 2000 obrotów, bo jedzie sobie na 8 biegu. Więc taką prędkość, która powinna pomóc mu oszczędzać paliwo. I zaraz sprawdzimy, jakie będzie to zużycie, tylko najpierw zrobimy 0-100. RS2, ale on się utwardza od razu, czuć. Tryb sportowy mamy, a nawet RS2 tryb. Wyłączamy kontrolę trakcji. Mamy zimowe opony i mamy ciepło, bo jest 13 stopni, 14 nawet Celsjusza. Więc zobaczymy. No, mam nadzieję, że przede wszystkim bateria nam nie siądzie w sprzęcie pomiarowym. Ja pier... Jo! Ile powiedziałem? 3,8 na zimówce w ciepły dzień. 3,82. I tutaj był delikatny uślizg, ponieważ czułem, że koła zamieniły przez chwilę w miejscu, a to z prostego względu ciepła pogoda i zimówka. Jakbyśmy mieli tutaj letnią, rozgrzaną oponę, jestem więcej niż pewien, żebyśmy zeszli z tym wynikiem do 3,7, a może i 3,6. Słyszeliście? Mieli, normalnie mieli. Ależ on jest szybki! W ogóle powiem Wam, że... No zobaczcie, już się opona rozgrzała, już zeszliśmy poniżej 3,8. Z dodatkowymi gratami, z silnym, z kamerami, ze mną, gdzie obaj nie jesteśmy lekcy, ze szklanym dachem. Niesamowite jest też to, jaka jest różnica w sposobie zmiany biegów w tym aucie. W momencie, kiedy jedziecie w komforcie, delikatnie, płynnie, spokojnie, bez szarpnięć, w tym RS2 ustawionym albo w sportowym, po prostu jakby przy każdej zmianie biegów ktoś Wam łoił kijem w plecy. Wow! Za dużo grzały. Boże, to i prawda, ale mówię Ci, to jest ból taki, jakby Cię ktoś kijem zajechał. Fajne jest też to, że jeżeli potrzebujecie nagle na przykład lepszego brzmienia silnika, albo lepszego przyspieszenia, albo właśnie brutalniejszej pracy skrzyni biegów, to nie musicie zmieniać trybu jazdy. Wystarczy, że zrobicie to. Czyli z trybu skrzyni drive przejdziecie na tryb S, sportowy. Mimo że całe auto nadal jest w ustawieniu komfortowym, to od razu jest inaczej. Zobaczcie, nie zmienia biegu, jak zdejmuje nogę z pedału gazu. Czujecie, że nawet inaczej brzmi, że jest takie chętniejsze do jechania, więc nie musicie wcale zmieniać. Czasami wystarczy, że jedziecie na przykład krajówką i chcecie kogoś szybko i sprawnie wyprzedzić. No to robicie tylko króciutki ruch dźwignią zmiany biegów i już. Teraz jadę w D, zobaczcie, i mam 1200 obrotów. Robię tylko S i on od razu ma powyżej 2000, a od 1900 ma ten pełny moment obrotowy. Z moich doświadczeń, tych kilkudniowych, wynika, że jak jedziecie sobie te 120 na spokojnie, to zamykacie się bez problemu w 9 litrach. Dynamiczniejsza jazda, 140, 150, 120, raz tak, raz śmak, no to skutkuje tym, że będziecie mieli to zużycie paliwa w okolicach 12-13 litrów, więc nadal akceptowalnie. A teraz zapraszam Was, przenosimy się na niemiecką autostradę. Specjalnie dla Was tam pojechaliśmy, żeby zrobić to. Zobaczcie, jak on się napędza od 100 do 200. Pyk! W ogóle dla tego auta takie prędkości nie są żadnym problemem. W dodatku stabilność pozostaje naprawdę na niesamowitym poziomie. Ta aerodynamika tutaj działa cuda. To, co bardzo podoba mi się w tym samochodzie, naprawdę bardzo, to co odróżnia go jednocześnie od M3, to, że patrzycie na niego i absolutnie nie spodziewacie się, że jest takim dzikiem. I jak wsiadacie do niego i zaczynacie normalnie jechać,
też nie spodziewacie się absolutnie tego, że ma taką dziką naturę. Jest raczej w tym komforcie spokojny, stonowany, wystarczająco komfortowy, cichy, idealnie nadaje się na dalekie podróże, szczególnie, że nie pali jak na te swoje osiągi, jak na tą moc jakichś spektakularnych ilości paliwa. W 12, a nawet 11 jadąc naprawdę dynamicznie się spokojnie zamkniecie, a wówczas zrobicie 500-600 km na baku. Natomiast naprawdę te wszystkie przyciski w nim działają. To aktywne zawieszenie z miękkiego robi się twarde jak granit. Ta skrzynia biegów z takiej delikatnej robi się po prostu brutalna przy zmianie położeń. Silnik zaczyna po prostu grzmieć w okolicach tych 5-6 tysięcy obrotów. Tutaj macie dwie natury samochodu i to bardzo mi się w nim podoba. I to, co góruje właśnie nad M3, to to, że patrzycie na M3 i mówicie: o, kozak, to musi... Patrzycie na to auto i nie, ono jest zwykłym Audi, za którym głowę odwróci tylko ktoś, kto się po prostu na tym zna. No dobrze, to teraz zobaczmy, czy tutaj rzeczywiście jest bardziej nadsterownie. O... Ja pitole! No było to nie do zrobienia innym RS-em kiedyś, powiem Wam. No to Audi wyciągnęło naprawdę wnioski. Zawsze było porównywane z BMW pod kątem tego, że owszem, performance jest tutaj podobny. Podobne osiągi do setki, podobne zachowanie na drodze w codziennym użytkowaniu, ale jak przychodziło co do jazdy na torze, to i wersje tylnonapędowe BMW i te X-Drive jednak miały dużą preferencję tyłu, a dzięki tej preferencji można było trochę z samochodem powalczyć. RS-ki były zupełnie inne i w wersji Competition Plus to się nieprawdopodobnie zmieniło. To auto po prostu zamiata tyłem. Jak nie Audi, kurde! I to czujecie, że ten przód nadaje mu rzeczywiście toru jazdy, ale ten uślizgujący się tył, wow! I to na jakim poziomie, zobaczcie! Zobacz, jeszcze odwinę i mam balansem go na drugą stronę. Audi! Zrobiłeś BMW. Wszystko to, słuchajcie, wygląda tak, jakby pewnego dnia jakiś wysoko postawiony menedżer w Audi poszedł do ekipy, która robi RS-y i powiedział: słuchajcie, wszyscy mówią, że nasze auta są zajebiste, tylko mają jeden problem. No prowadzą się kurna tak na torach, że jadą jak po sznurku albo płużą przodem, w związku z czym no competition to BMW. To zróbcie takie competition, żeby jednak te nasze auta trochę dupcią zamiatały. No i oni mówią: dobra, to zrobimy Competition. I zrobili Competition Plus, które rzeczywiście ma przekonstruowany ten tylny mechanizm różnicowy, które ma inaczej pracującą skrzynię biegów i które rzeczywiście zbliżyło się pod względem atrakcyjności prowadzenia do BMW. Dobra, może M3 jeszcze to nie jest, bo tam możecie sobie włączyć tylko RWD i rzeczywiście walczycie z tym samochodem i zamieniacie tylne opony w dym i w tamtym aucie, w torowych warunkach naprawdę czuć więcej takiej agresywności, takiego sportu, tego, że ono jest nastawione na to przede wszystkim, żeby zamieniać opony w dym, a w paliwo zamieniać w adrenalinę i endorfiny. Natomiast tutaj osiągnięto niesamowity i wspaniały złoty środek. Auto, które jako daily przez te 99% czasu rewelacyjnie się sprawdza, ponieważ jest cichsze, bardziej komfortowe niż BMW, ma lepsze zawieszenie, po prostu przyjemniej się nim na co dzień jeździ, jak zwykłym Audi, czego o M3 nie można powiedzieć. W dodatku różnica w zużyciu paliwa między tymi dwoma autami to będą jakieś 2-3 litry na korzyść RS5. Więc wow, naprawdę Audi wow. Reasumując, jeżeli myślicie o tym, żeby takiego samochodu używać głównie jako daily, opcjonalnie czasami pojechać na tor i wcale Was nie jara jeżdżenie bokami, to jest świetny wybór. Natomiast jeżeli jesteście takimi fanami motoryzacji, że naprawdę chcecie poczuć granice przyczepności samochodu i granice swoich umiejętności, to M3 będzie lepszym wyborem.